Pierwsze bomby spadły na Bagdad o 5:30 nad ranem. 3 kwadranse później prezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił początek wojny, a amerykańskie wojska lądowe przekroczyły granicę Iraku. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Zaledwie 3 tygodnie później upadł cały iracki rząd, a ówczesny prezydent Saddam Hussein uciekł. 1,5 miesiąca później Amerykanie ogłosili zakończenie wojny i to właśnie wtedy zaczęły się problemy. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Mija 20 lat, odkąd Amerykanie dokonali inwazji na Irak i odsunęli od władzy tamtejszego dyktatora Saddama Husseina. Irak świętował, bo obalono przywódcę, który torturował własnych obywateli, atakował sąsiednie kraje, używał broni chemicznej i nie miał litości dla nikogo, kto się z nim nie zgadzał. Jednak już kilka miesięcy później okazało się, że zapowiadana przez Amerykanów stabilizacja wcale nie oznaczała pokoju i dobrobytu. Wręcz przeciwnie, przyniosła chaos i upadek gospodarczy kraju. Kilka lat później w ogniu stanął niemal cały Bliski Wschód. W tym odcinku podcastu przeniosę Cię 20 lat wstecz, aby wyjaśnić, co się wtedy stało i kto odpowiada za chaos na Bliskim Wschodzie. Jest czwartek, 23 marca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. W nocy z 19 na 20 marca 2003 roku, po wielu tygodniach napięcia, Amerykanie zaatakowali Irak. Każdej kolejnej nocy bomby spadały na centrum Bagdadu, gdzie znajdowały się pałace Saddama Husseina oraz siedziby irackich władz. Równocześnie amerykańscy Marines zdobywali kolejne irackie miasta, by 9 kwietnia zdobyć Bagdad. Saddam Hussein uciekł, ale zaledwie 8 miesięcy później został schwytany. Ladies and gentlemen, we got him. Były dyktator trafił do więzienia, a nowe irackie władze wytoczyły mu pierwszy z wielu planowanych procesów. Został zgładzony pod koniec 2006 roku. W Iraku trwała już wtedy misja wojskowa kilkudziesięciu krajów pod wodzą Stanów Zjednoczonych. Brali w niej udział także Polacy. Choć misja nazywała się stabilizacyjną, już rok po jej rozpoczęciu żołnierze musieli mierzyć się z powstającymi jak grzyby po deszczu sunnickimi grupami terrorystycznymi. Zarówno żołnierze koalicji, jak i szkoleni przez nich nowi iraccy żołnierze ginęli w coraz częstszych zamachach samobójczych lub atakach na bazy wojskowe. Do historii przeszły także krwawe bitwy o Faludże czy szturm na Karbale. Po 5 latach z Iraku wycofali się polscy żołnierze, a po 8 latach Amerykanie. Zostawili za sobą niedoszkoloną armię, polityczny chaos, w którym grupy etniczne zbrojnie walczyły ze sobą oraz pogłębiającą się biedę, która trwa do dzisiaj. Pamiętam ten moment tej inwazji armii amerykańskiej, które wyszli do Iraku w celu obalenia Saddama Husseina. Samer Tayyara, Syryjczyk i wykładowca akademicki, który od ponad 30 lat mieszka w Polsce, jest gościem tego odcinka podcastu. I właściwie to obalili nie tylko Saddama Husseina, obalili całego Iraku razem z Saddamem Husseinem. Irakijczycy na początku pewnie się cieszyli, prawda, że obalamy dyktatora. Myślę, że tak. Na początku wszyscy byli zadowoleni. Nie tylko z obywateli z Iraku, z innych krajów, z Syrii, ale nikt nie był do końca zwolennikiem, żeby takie rozwiązanie wojskowe, żeby było. Cały czas było myślenie, że to jest jednak on się poda się do dymisji, że jednak on zrezygnuje, ale jednak to się nie stało. Mam kolegów z Iraku. Na początku byli zadowoleni, że jednak ten cały reżim i na czele Hussein, że zostaje obalony, ale jednak teraz zupełnie są inne. Ten kraj jest w pełni destabilizacji. Co oni teraz mówią? Po tych 20 latach, kiedy w kraju dalej jest bieda,
kiedy jest korupcja, kiedy gospodarka się wali, kiedy każde kolejne władze dbają tylko o swoje interesy albo swoich grup? Słychać pewne głosy tak naprawdę. Lepiej, żeby został ten reżim, nie było lepiej, żeby był ten Hussein, niż to, co jest w tej chwili. Szukanie za pracę, szukanie za jedzenie, za chleba, destabilizacji, brak państwa w tym wszystkim, brak administracji. Widać tej korupcji, widać, że to jest kraj, który jest administracyjnie podzielony. Szyitów, sunnitów, Kurdowie z drugiej strony, a nie jest krajem, który, co było w tym okresie, jak był Hussein, kraj, który był w pewnym stopniu stabilny. Obywatel Iraku nigdy nie szukał pracy za granicą. Zawsze patrzyliśmy, ja jestem z Syrii, ale zawsze patrzyliśmy na obywatela z Iraku, to jest człowiekiem, który jest bogaty. Przyjeżdżali, wiadomo, byli oni wykształceni ludzie, lekarze, inżynierowie. Teraz w tej chwili mnie osobiście mi przeraża ten obraz, to co u mnie w kraju to jest w tej chwili, co się dzieje, że oni szukają pieniądze za chleba, za życie, za pracę i tak dalej, a z drugiej strony to korupcja, ta władza, która nie czuje obywatela, nie widzi tego obywatela. Oczywiście nie gloryfikujemy Saddama. Przypomnę, to jest człowiek, który używał broni chemicznej, choćby w Halabdży. To jest człowiek, który torturował ludzi, który prześladował opozycję. Jakie błędy Amerykanie popełnili? Dlaczego Amerykanom nie wyszło, mimo że dyktator został obalony? Nie wolno było rozwiązać wojsko irackie, który był dobrze przeszkolony, który nic innego nie potrafili robić. Amerykanie podjęli, że trzeba rozwiązywać całego wojska. No i stworzyli pewne patologii. Ci wojskowi, co mieli przygotowanie wojskowe, tak można powiedzieć, stworzyli swoje grupy walczące wewnątrz Iraku. Czyli po prostu ci byli wojskowi poszli do grupek terrorystycznych? W pewnym stopniu tak. Nie można powiedzieć wszyscy tak naprawdę. Część z nich uciekła z kraju, część z nich zostali w kraju walcząc i to jest ten błąd zasadniczy w tym wszystkim. Nie można powiedzieć, że ja wchodzę do mieszkania, żeby wyremontować to mieszkanie, rozwalam całe mieszkanie, tylko stopniowo można wyremontować kolejne etapy. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Czy to był pośpiech, czy to było brak wizji od strony Amerykanów, czy to było celowo zrobione, żeby destabilizować tego kraju i po 20 latach tak naprawdę ten kraj jest destabilizowany całkowicie. Potem przyszedł ISIS, no i się zaczęło. Ale przed tym pragnę tylko przypomnieć jedną historię, która jest wiosna arabska, gdzie zaczęła się tak naprawdę w Tunezji, przyniosła do Libii, później do Egiptu, ale to jest po tej wojnie, która zaczęła się w Iraku. A jaki jest ten link pomiędzy wojną w Iraku a arabską wiosną? Arabska wiosna na początku była niewinna, to jest rewolucja, ale niestety później została wykorzystana, chociaż w Libii albo w Syrii została wykorzystana, że wpadło już w rękach niepożądanych tych grup terrorystycznych i ubrali tego wszystkiego pod szyldem islamu. Chociaż oni nie mają nic wspólnego z islamem. Nic wspólnego z islamem. To odebrało od wiosny arabskiej najważniejsze karty tak naprawdę, że my walczymy się, to mówiąc, obywatele krajów arabskich, walczymy o wolność, o demokrację, a nagle się wszyscy myśmy się znaleźli, że nie jest wolność, nie jest demokracja, tylko walka o zupełnie o czym innym, tylko o terroryzm. Samer Tayyara, syryjski wykładowca akademicki, który od ponad 30 lat mieszka w Polsce, jest gościem tego odcinka podcastu. Rozmawiamy o tym, dlaczego obalenie Saddama Husajna w Iraku przed 20 laty nie przyniosło pokoju i dobrobytu, ale chaos i biedę. Wspomniałem już wcześniej o ISIS, czyli terrorystach z tzw. państwa islamskiego. Na naszym kanale na YouTube całkiem niedawno publikowaliśmy film z ruin, jakie pozostawili po sobie fundamentaliści z Iraku. Jeśli chcesz to zobaczyć, to zapraszam na YouTube. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. To jest podcast Świat. Drawing in other Sunni insurgent groups and morphing into ISI, the Islamic State of Iraq. Wiosną 2014 roku światowe media informowały o powstaniu w Syrii i w Iraku nowej, wyjątkowo silnej i okrutnej grupy terrorystycznej ISIS, czyli tzw. państwa islamskiego. Skąd ona się wzięła? Powstała z połączenia mniejszych grup islamskich fanatyków, którzy operowali w Syrii, ale przede wszystkim w Iraku, w chaosie po obalonym przez Amerykanów dyktatorze. ISIS szybko podbiła tereny przy granicy obu krajów i wprowadziła tam quasi-państwo, gdzie obowiązywało drakońskie prawo szariatu.
Zabroniona była muzyka, mężczyźni musieli nosić brody, a za najdrobniejsze przestępstwa karano śmiercią. Masowo zabijano także podbite mniejszości religijne, jak na przykład Jazydów. Despite our serious warnings, you, Obama, have yet again, through your actions, ISIS zasłynęła też z wyjątkowo drastycznych egzekucji zachodnich dziennikarzy oraz pracowników humanitarnych. Wszystko było filmowane i trafiało do internetu. ISIS została pokonana w 2017 i 2018 roku przez Kurdów, Syryjczyków i Amerykanów. Choć jej obecni członkowie nie odgrywają już większej roli, to ich pogromcy Amerykanie prawdopodobnie na wiele lat stracili zaufanie mieszkańców Iraku czy Syrii. Amerykanie nie wnieśli nic dobrego do tych wszystkich, tak zwane, można powiedzieć, wiosna arabskiej. Wręcz oni zarządzali tego kryzysu z daleka, nic nie pomogli. Obywatele syryjscy liczyli w dużym stopniu, żeby Amerykanie jednak coś pomogą, coś otworzą. Chociaż ktoś mi powie, nieprawda. Amerykanie wydali Asadowi wojnę przez sankcje przeciwko reżimowy. No tak, ale reżim nie wyczuwa tej całej sankcji, tylko obywatele, którzy żyją na co dzień. Nie było problemem obalić chociaż Asada, ale pytanie, czy Amerykanie chcieli jednak obalić Asada? Wydaje mi się, że nie. Oni mają pewne doświadczenie, które było w Iraku i prawdopodobnie nie chcieli to powtórzyć, że obalimy Asada i nie mamy ktoś, który ma przyjąć tę władzę i nie dopuszczać do destabilizacji tego kraju. Przez 20 lat, który było w Iraku i 12 lat teraz różnica w Syrii. Syria jest destabilizowanym krajem, a Irak też jest tym bardziej destabilizowany. I do tego wyszli niestety mówię o tym, że Rosjanie i cały świat patrzy na nich w 2014 roku, 2015 roku. Do tej pory Rosjanie zniszczyli Aleppo, zniszczyli część w Damaszku, w Homs, w inne, a świat nie reagował absolutnie. A na ile teraz ludzie w Iraku i w Syrii po tym wszystkim, co się stało, są antyamerykańscy? Prędzej bym powiedział, że mają nie na tyle antyamerykańskie, ale brak zaufania do Amerykanów. 20 lat temu jeszcze by było 80%, że to jest mocarstwo, to jest Ameryka, to jest demokracja, to jest wolność. Obawiam się, jeżeli bym powiedział, to jest 20%, jest zaufanie do Amerykanów. I jeszcze za prezydenta Obama powiedział, że to jest czerwona linia, jeżeli Assad zużyje broń chemiczną, to będzie atakował. No i co się stało? Zużył kilka razy broń chemiczną i Ameryka nic nie zrobiła. Obecny prezydent Biden też reakcja jest prawie niemal, bo jest zajęty, Ameryka jest zajęta tym konfliktem, który jest na Ukrainie. Najbardziej nie są zadowoleni. My jako obywatele, zwykły obywatel, który jest, patrzymy na to, że dlaczego Ameryka reagowała inaczej w przypadku Ukrainy, może dlatego bliżej do Europy, że ten konflikt jest blisko Europy, a tamten konflikt był daleko od nich, ich nie dotyczyło. Coraz mniej jest zaufanie. A jakie jest rozwiązanie z tego wszystkiego? Nie widzimy jakieś rozwiązanie i nie widać przynajmniej jakieś rozwiązanie do obalenia chociaż tego Asada. Samer Tayyara, syryjski wykładowca akademicki, który od ponad 30 lat mieszka w Polsce, był gościem tego odcinka podcastu. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego obalenie Saddama Husajna w Iraku przed 20 laty nie przyniosło pokoju i dobrobytu, ale chaos i biedę. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu może znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na YouTube znajdziesz także niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.